Widzieliście kiedyś tyle testerów w jednym aucie? Spokojnie, nic się nie psuje. Zapraszam na film, porównanie wszystkich w praktyce. Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu testery samochodowe. No i tutaj mam King Bolena K7. Porównamy go sobie z K8 Pro, czyli większym, troszeczkę droższym bratem. No i z Launchem oczywiście. Tutaj mamy ze stajni Launcha CRP 919 BT. Ale ja się skupię na razie na naszym testerku K7, ponieważ jest to taka trochę hybrydka. No tańszy niż K8, troszeczkę może mniejsze możliwości. Porównamy sobie dokładnie, co ten ma, czego nie ma. No i zestawimy to z Launchem, jakby moim zawsze faworytem. Tylko Launch ma na 2 lata aktualizację. Po 2 latach on już, mój jest już przedawniony, on już nie ma aktualizacji, ale nadal działa na tych aktualizacjach, które zaciągnął. Także ma najlepiej napisane procedury, takie 5/5. Natomiast jeśli chodzi o King Bolena, no to jest takie 4/5, coś tam czasem brakuje. Na przykład też mi dziwnie odczytywał chyba dane z klimatyzacji w cytrynie. No, czasem coś jest, czasem nie ma, czasem coś naprawią. King Bolen jest na licencji ThinkScana, ale trochę poprawionej, trochę bardziej się na tym starają. Launch, no to jest wiadomo, Launch jest jeszcze największy jakby konkurent Launcha, czyli Autel, ale Autela akurat nie miałem okazji testować, chętnie bym przetestował również Autele. Mam też Xtoola, to też go pokazałem w takim jednym wielkim filmie, Launch versus ThinkScan versus King Bolen, no versus Xtool, Launch, King Bolen, ThinkScan. Mam taki filmik, także zobaczcie. Jeśli chodzi o cenowo najlepszy stosunek jakości do ceny, to taki malutki od King Bolena jest do telefonu. Nie mam go przy sobie. To jest King Bolen Ediac Elite. To jest tylko taka kosteczka, którą podłączamy, łączymy z telefonem. Jest najtańsza. Możliwości całkiem spore. Natomiast tam nie mamy wyświetlacza. Trochę długo ona się łączy, ale da się tym przemęczyć, da się dużo tym zrobić, da się dużo zdiagnozować. No a dzisiaj skupimy się na K7. No i zobaczymy, co on tutaj potrafi. I teraz tak, na sam początek. Tu jest folia z numerem 2. Ja go jeszcze nie aktywowałem, zrobimy sobie aktywację. Folia z numerem 2. Tu jest folia ochronna. Ja chciałem to samo usunąć, żeby zostawić po pierwsze, na dole jest folia ochronna, a na górze jest jeszcze taka ochronna, która służy do nakładania folii ochronnej. Także tutaj plus dla King Bolena, że zabezpieczyli ekran. Ja mam teraz go podwójnie zabezpieczonego, no bo oszukałem system i zamiast zerwać folię razem z tym takim odrywką, no to usunąłem samą tą odrywkę. Jeśli też tak robicie, możecie napisać w komentarzach. Ja staram się jak najdłużej zabezpieczać sprzęt, żeby był jak nówka sztuka. Tutaj też widać folia, ta oryginalna ochronna na Launchu jeszcze jest. Na King Bolenie K8 nie było chyba nic. Albo może jest jakaś folia, chociaż w sumie nie widzę. Już nie pamiętam. No to tak dla porównania, nie? K7 przychodzi w takim futerale. To jest dosłownie jak ThinkScan 689 BT. Nie mam go również przy sobie. W futerale mamy ładowarkę z przejściówkami. Kabel do ładowania. Swoją drogą to jest ten sam kabel co do Launchy. No i tyle. I głowica. I też jest kod do aktywacji. Także to sobie przeprowadzimy. King Bolenem jest o tyle fajnie, że jak go zarejestrujemy na maila, to możemy go potem poprosić support King Bolena, żeby go przepisać na inną osobę. Jak zarejestrujemy Launcha, nie da się tego zmienić. Także warto albo zrobić nowego Gmaila i tylko na ten tester, żeby w razie W sprzedać tester z dostępem do tego maila, Gmaila. No albo jak go zrobicie na siebie, no to on już jest wasz, przypisany do was, więc też to warto przemyśleć przy aktywacji. Aktywację najlepiej przeprowadzać po angielsku. Zarówno Launcha, jak i King Bolena, bo czasami po polsku są problemy, że aktywacja nie chce przejść. Piszecie do mnie często na maila, macie problem z aktywacją. 2 osoby miały właśnie tak, że po polsku nie szło, po angielsku poszło, więc warto mieć to na uwadze. Ja się teraz podłączę do Wi-Fi, no i widzimy się za moment. Dobra, Wi-Fi podłączone. Tu z góry możemy sobie wyjechać paskiem. Zwiększyłem na maksa widoczność dla was. Bruksela, w Europie wybieramy time zone, czyli strefę czasową. No, musimy się pewnie zgodzić na oczywiście wszystkie tam rzeczy. E-mail, password, zaraz sobie tu wpiszę. Nie podajemy hasła do naszego maila, tylko jakie chcemy utworzyć. Chociaż nie, tu jest logowanie się, a możemy też utworzyć konto. Także ja tutaj muszę w takim razie odszukać, zalogować się na moje konto King Bolen, bo ja już mam konto. Ale normalnie klikacie Create Account, nazwa, e-mail, weryfikacyjny kod, hasło, no i się rejestrujecie, nie? No dobra, ja się zalogowałem na moje konto King Bolena. Tu mam samouczek, że jak się pociągnie właśnie, to mi wyjedzie panel sterowania.
że jak pociąga się w lewo albo w prawo, to jest jakby cofanie albo no powrót do poprzedniej strony, czy takie trochę gesty, jakbym musiał się gdzieś cofnąć, nie? No i co? Jesteśmy podłączeni do Wi-Fi. I teraz tak, update, start all, czyli wszystkie update'y, żeby pobrał i on je pobiera teraz po angielsku. Tak samo jest z Launchem. Jak pobierzemy wszystko po update'y po angielsku, to on je zainstaluje i zmienimy język na polski, to trzeba będzie je pobrać ponownie. Więc dzień przed aktualizacją, tu widzicie, miałem go do 2025 roku, do września. Dzień przed, na polski aktualizujemy wszystko, zmieniamy na angielski, aktualizujemy wszystko. Ja używam wszystkich testerów po angielsku, bo po polsku nie da się zrozumieć tej diagnostyki. Niestety język polski w tych testerach zawsze jest słaby. Co by wam nie obiecywali, Extul obiecywał cuda, z polskim słaby język, Autel też ten język jest taki średni. Da się tego używać, może się da, ja nie chcę, po prostu nie lubię. Warto diagnostyki nauczyć się po angielsku, bo łatwiej zrozumieć błędy. Niestety te tłumaczenia po polsku są słabe. Jeśli znacie jakiś tester, który ma dobry język polski, możecie napisać w komentarzach, ja nie znam, ale chętnie bym przetestował coś, co ma dobry polski, ma dobrze przetłumaczone błędy. No i tak, to niech się update'uje, widzimy się za jakiś czas. I tutaj też są jakby marki, a tu mamy coś takiego, jak procedury, tylko jeszcze sama aplikacja też wymaga czasami update'u i tu też mi gdzieś krzyczał, że upgrade APK, czyli zaktualizuj aplikację, więc to też jest ważne, nie? Więc tutaj trzeba wszystko pobrać i tylko on ma napisane, że czeka, aż zainstaluje tamte bazy, nie? No, tu jak sobie ustawiłem, żeby pobrało mi później te wszystkie w kolejce do pobrania, to tu jest OTA. To jest chyba system operacyjny. Tu mamy wersję aktualną, check version. No i on aktualizuje. Mamy aktualny system niby. Sorry, mam przypominajkę właśnie, żeby nagrać dla was film z K7 z testem. Także ja tu pobiorę wszystko, poczekam i poaktualizujemy to sobie. Dobra, trochę to zajęło, teraz już jest wieczór, widać po godzinie. Update jest porobiony, tu mamy to, co zostało zupdate'owane. Wszystkie resety, jakieś procedury oraz marki. I w ustawieniach, tu jest update aplikacji. Instalujemy. No i znowu zresetował się. Zainstalujemy to wszystko. No, do was wrócę za jakiś czas, jak to już pójdzie. No dobra. Chyba już chyba wszystko jest. O, nawet moje logo tu zaciągnęło już z internetu. Włączymy sobie format godziny na 24. Fajnie. Tu mamy about. 64 GB pamięci mamy. Aktualnie zużywa połowę, około 30. Tak. Metryczny chcemy mieć pomiary, czyli kilometry na godzinę, a nie mile. Ciekawe, że tego nie ustawił jakoś wcześniej. Sleep time, uśpienie ekranu zapewne. Niech sobie na razie będzie. Tu mamy FCA diagnostykę i tutaj możemy sobie kupić albo przez King Bolena, albo można się podłączyć usługą AutoAuth do różnych testerów, tylko muszą być na liście. King Bolen K8 na pewno jest na liście AutoAuth i tam po prostu płacimy chyba $50 na rok i możemy używać chronionych, że tak powiem, online'owo aut. A tutaj mamy do Renault i Dacia też tam chyba się kupuje jednorazowe kody podłączeniowe. Można w pakietach na Allegro kupić, albo właśnie gdzieś tam w internecie inaczej, albo przez sklep, tylko zwykle przez sklep w skanerze te pakiety są dość drogie za jedno połączenie. Ale diagnostyki online jeszcze ja za bardzo nie robiłem, wcale nigdy nie robiłem, co najwyżej widziałem na filmikach albo rozmawiam z kolegami. No to jak wy się znacie, to możecie napisać w komentarzach, to będę wam bardzo wdzięczny za jakieś informacje na ten temat.
Dobra, ja tu pogrzebię, widzimy się za jakiś czas. Samo parowanie tym kodem z opakowania będzie, jak podłączymy głowicę, będzie chciał się z głowicą połączyć, a to dopiero w aucie, to może na razie porównajmy jakby interfejs między Kingbolenem K8 a K7. Ja sobie tu poustawiam te testery i zobaczymy się za moment. No dobra, to się trochę różni, bo tak, Kingbolen K8 to jest K8 Pro, czyli bezprzewodowy. On tutaj ma z tyłu na magnesik VCI, czyli głowicę. Ciekawe, nie ma klapek tutaj, a K7 ma klapkę, więc zdecydowanie lepiej, żeby to się nie pobrudziło nam. Ale tak, diagnostyka i inteligentna diagnostyka. Tutaj po prostu jest od razu skanowanie i tryb uproszczony OBD, nie? Natomiast najwięcej ludzi interesują resety, czyli tu jest maintenance, czyli obsługa. Teraz, co mają, a czego nie mają te testery? Ten jest bardziej rozbudowany, on ma więcej, to jest taki bardziej warsztatowy, ten jest taki bardziej dla średnio zaawansowanego majsterkowicza i tak ma dość dużo. I teraz tak, Air Fuel Ratio Reset, nie? Tu jest nie do końca napisane, ale to jest to samo, czyli kasowanie paliwowo-powietrznych nastaw. ABS Bleeding też jest. Adaptive Front Light, czyli przednie reflektory adaptacyjne. AdBlue Reset. Tu też jest AdBlue Reset. Air Suspension, czyli w Airmaticach, Mercedesach obsługa powietrznego, może w jakimś Citroenie, chociaż tam jest hydrauliczne, nie wiem, możecie napisać. Airbag Reset. Battery Matching, czyli kodowanie akumulatora. Brake Pad Reset. Teraz tak, Clutch Matching, tu mamy dopasowanie sprzęgła. Nie wiem, co to za procedura, w tym nie ma tego. Elektroniczna pompa wody. Tutaj też na pewno jest. DPF Regeneration, czyli regeneracja DPF-a można wymuszać K7. Nawet chyba nie wiem, czy tym Kingbolenem malutkim, on też chyba obsługuje DPF-a. To jest Kingbolen właśnie Ediac Elite, przyniosłem z auta. To jest najtańsze, najlepszy stosunek jakości do ceny, możliwości, no ale on tylko do telefonu, nie? I tu jest od Extula też takie coś A30M, on jest akurat z latarką, tylko on też jest do 24 V, do 36 V. I to się właśnie podobno różni w głowicach. Ktoś mi napisał w komentarzach, dziękuję, że jeśli jest taki klips, to jest urządzenie raczej do 12 V tylko. Tak, widzicie? A do ciężarowych i dostawczych jest pełna obudowa. Bez tego klipsa. To chyba tam służy, żeby się nie pomylić, żeby nie włożyć. Nie wiem, może też ta przekładka. No ale ten jest taki bardziej zaawansowany. A37 jest 3 razy droższy niż to. Czy lepszy? Nie wiem, te Extula aplikacje mi się nie podobają, ale pokazuję wam jako ciekawostkę. No dobra, wracając do tych. Ten ma kodowanie sprzęgieł. Ten nie ma. EGR Adaptation, czyli adaptacja EGR-u. Elektroniczna przepustnica też jest. Gear Learning, czyli skrzynia biegów. Gear Learning też jest. Tu jest Gearbox Learning, uczenie skrzyni biegów, a tutaj zmiany biegów, nie wiem. Kodowanie immobilizera, jeśli mamy PIN, to możemy dopisać. Te pinów nie czytają, ani K8, ani K7, ale jeśli mamy PIN, możemy. Tu jest ten anti-pin matching, nie? Co jeszcze? Kodowanie wtryskiwaczy w dieslu, nie? Tutaj też. W benzynach, nie wiem, czy to robi benzynę, czy nie. Zmiana języka wyświetlacza, NOx Sensor Reset, Odometer Reset, czyli korekta licznika, ale tylko w górę, nie w dół. Chociaż chiński Extul potrafi nawet i w dół. Kasowanie resetu, ale z tym licznikiem to nie w każdym aucie, nie? Kalibracja siedzeń. Tu mamy Rainfall Light Sensor, czyli opadów sensor. Tutaj tego nie ma. Steering Angle, czyli kąt kierownicy możemy ustawić. Start Stop Off. Tutaj też gdzieś chyba jest. Start Stop Settings. Sunroof, czy sunroof. TPMS Reset. TPMS Reset jest. Transport Mode, kontrola wielkości ustawienia opon. W Renault Laguna można ustawić opony, wielkość opon, żeby licznik nam dokładnie pokazywał po tym, jakie mamy felgi i opony. Window Calibration, czyli kalibracja tych, to chyba w Toyotach. I tu mam jeszcze Turbocharging Matching. To powinno być Turbocharger Matching, chyba. Tak mi się wydaje. No więc takie różnice. K7 robi bardzo dużo. Naprawdę, K7 robi bardzo dużo. W sumie mam w aucie S6 Elite i porównamy go jeszcze później z S6 Elite, czyli modelem niżej. Co S6 Elite umie, a co może K7 umie więcej?
Także K7 to takie bardzo ciekawe przejście pomiędzy, nie? Jeśli macie kasę i chcecie iść w Kinga Bolena, no to K8 jest spoko opcją, nie? K8 też ma podpórkę. 7 tego nie ma. Jest do czytania winu, do robienia zdjęć, do czytania QR kodów kamerka. W K8 również. Każdy ten tester jest trochę inny. A, jeszcze walizka. Walizka K7 jest taka materiałowa, do K8 już jest taki wielki gniot, ja wam to pokażę. Do K8 jest taka walizka, ona nie jest jakoś super wykonana, jest taka dosyć biedna, że tak powiem. Lunch ma fajne walizki, tylko ta walizka też mnie wkurza, to jest nieporęczne. Jak ja bym chciał mieć zawsze w aucie tego luncha, ile to miejsca zajmuje? Takie coś o wiele łatwiej mieć zawsze przy sobie, to jest po prostu mniejsze, wygodniejsze. O, tu wysypałem jakieś kuleczki. No także, tylko wiecie, no przy kliencie, tak jak MW mówił, że przy kliencie przychodzicie, rozkładacie się, jak jest mobilnym mechanikiem czy coś, no to takie coś robi większe wrażenie, nie? Więc co kto lubi, to też na warsztacie szybko się zabrudzi. Ja bardziej jestem diagnostą, robię własne auta, mam czyste ręce, raczej dbam o sprzęt. Na warunki warsztatowe taka waliza może się sprawdzi, może nie, może będzie leżała z boku, a tester będzie się walał bez niczego wszędzie, nie? Więc no, to też trzeba tak podejść do tematu. No wiecie, każdy ma inne warunki i możliwości, jeśli chodzi o pracę z tymi sprzętami. Te testy tego już pokazywałem, także na tym się nie będziemy skupiać. Ja już dzisiaj nie będę nagrywał chyba, bo jest dość późno wieczorem. Jutro nagram przy aucie coś, pogrzebiemy tą K7, no i też porównamy ją właśnie z S6 Elitem. Dobra, siemanko, jesteśmy w aucie, jest drugi dzień. Tutaj cytryn, przebieg, nowa szyba. I teraz tak, jak to dodać? Tu już mam podłączony nasz VCI. Tu mam luźno tą kostkę, bo ja na co dzień używam do wtyczki tego takiego monitorka, co pokazuje temperaturę oleju, jakieś takie inne rzeczy, no bo tu niestety nie ma takich, tu jest tylko, że zimny płyn, nie? Temperatura oleju, temperatura płynu, przebiegi, napięcie ładowania alternatora, także polecam, fajny temat. Natomiast, żeby dodać tę końcówkę VCI, czyli głowicę, wchodzimy dongle, tu jest już wcześniej tam chyba 7 stycznia 2025, czyli ponad rok temu ktoś to dodawał, w nocy o 23, czyli jakiś pracownik pewnie fabryki, to mamy aktywacja, musimy wpisać 12-cyfrowy seryjny numer tego dongla i kod aktywacyjny. No ja to wpiszę po prostu, to jest na tej karteczce dołączonej i też ten dongle ma na sobie tutaj numer. Nie? Także ja to wpiszę, kliknę Activate i przejdziemy sobie dalej. No i wpisałem z tej karteczki kody, one tam widać je, dlatego zasłoniłem. No i tu gratulacje, dodano prawidłowo, klikam OK i mam teraz, to jest mój, a tu jest jakiś inny dongle, więc ciekawe, czy pomiędzy urządzeniami można byłoby tego dongla, tą końcówkę King Bolena wymieniać. Fajnie też by było, gdyby to się dało używać z telefonem, że nie mam urządzenia, a na przykład, że używam tego z telefonem. To by było ciekawe. No ale nic. Dobra, wychodzimy, cofamy, scan, auto search i zobaczymy, czy znajdzie nam po numerze VIN. A, jeszcze się update'uje, także wrócę do Was za moment. Tu jak widzieliście, wyjąłem King Bolena S6 Elite, no ale niestety woziłem go w bagażniku bez żadnego zabezpieczenia, trochę się zarysował, jak widać. No, tu się nie pochwaliłem, chociaż może to się umyje. No nie wiem, to jest S6 Elite i porównamy go sobie później. A tutaj też mam takiego luncha, to jest malutka zabaweczka, on jest do grupy PSA, do Citroena i Peugeota. Tu jest Crider Elite 2.0, to też pokazywałem kiedyś, no więc to tak jako ciekawostka. On jest troszeczkę za biedny, ale ma mieć luncha 129, coś takiego i on jest takim odpowiednikiem King Bolena, tylko w tamtym lunchu 129 są dożywotnie aktualizacje, więc no to będzie ciekawe, więc czekam na przesyłkę, może mi wyślą na testy. Dobra, tu mi się udało znaleźć VIN, zgadza się VIN, napięcie 12,8 niby. No on to czyta pewnie nie po OBD, tylko ze złącza, więc zależy jak tam to będzie czytał. Ja to potem sprawdzę, jak on pokazuje to napięcie, no ale ciekawie to wygląda. Sieć Wi-Fi jeszcze mamy z domu, łapiemy, 11 godzina. Czy VIN się zgadza? VIN się zgadza. Zróbmy sobie Health Report, czyli wszystkie systemy w aucie on przeskanuje i nam będzie szukał. No ciekawe co to.
Jakieś błędy? Zobaczymy, no ciekawe. A napięcie już wam powiem, że mam 12,2 na akumulatorze, a on mi pokazuje niby 12,8, także nie wiem jak on to szacuje, ale coś tutaj nie. No, zawyża. Dobra, zróbmy sobie raport na razie. Citroen możemy wpisać przed naprawą, po naprawie, także przed naprawą. Możemy wpisać nazwę tam, wiecie, naszego sklepu, shop, czyli warsztatu, miasto, nazwę klienta. Ja tego nie chcę. No i wychodzi nam raport. Shop name rzeźbiarz mi wpisało. King Bolen, wersja tutaj auta, przebieg odczytał. Engine system. Ciekawe, supply relay. Ja akumulator wyciągałem ostatnio, wiecie? Tak, ja odłączałem, bo alternator wymieniałem, więc odłączałem akumulator, więc może. No, więc tu chyba pewnie załapał błędy przy wyjęciu akumulatora, nie? No, przy radiu zawsze, więc zobaczcie, całkiem szybko zrobił przeskanowanie całego auta. Spoko. Niektóre, Extur chiński bardzo długo skanuje, jest bardzo wkurzający. I teraz tak, mogę drukować, chociaż ludzie mówią, że bardzo ciężko z drukarką Wi-Fi jest połączyć te King Boleny. No mogę też do PDF-u sobie zapisać na urządzeniu w PDF-ie. I już mam w PDF-ie to w takiej formie. I mogę też zrobić share po mailu i sobie samemu na przykład wysłać na maila, nie? Na maila. Można e-mail template sobie zrobić, ciekawe. Na razie mi się nie chce. Klikam send. No i wyszło. No dobra, mamy ten raport, mamy błędy. Zobaczmy sobie, jak to się obsługuje. To jest pewnie wejście w dany sterownik. Gadałem z MW na temat King Bolena K7 i K8. On mówi, że nawet launcha nie używa, tylko K8 i to jeszcze po polsku używa, więc to jest bardzo ciekawe. Minusem też obydwoje się zgodziliśmy, że nie ma miejsca na głowicę, nie? Że tę głowicę można zgubić albo jest luzem i tak nie ma gdzie jej schować. Także szkoda, że chociaż na magnes nie jest. Albo tak jak S6 miała wkładaną tutaj głowicę, nie? No dobra, jesteśmy połączeni z sterownikiem silnika. Mamy nazwę Bosch. Czekajcie, Focus. Taką nazwa Bosch, wszystkie numery. Można też właśnie nazwę sterownika, na przykład czy ABS-u, czy silnika sobie odczytać skanerem. To jest fajne, kiedyś tak robiłem. No i tu właśnie mamy odczyt naszych kodów, nie? Możemy te kody sobie skasować, czytać dane, parametry. Wybierz wszystkie. Kliknij OK i wtedy nam pokazuje. Szkoda, że w tym podglądzie już nie pokazuje wartości rzeczywistych tu z boku. Launch chyba tak robi. Tu też trzeba sobie wybrać, po prostu dopiero to będzie wykresy. Zobaczymy, jak na wykresie będzie wyglądało. Ile mogę na wykresie wybrać rzeczy? 4 rzeczy na wykresie mogę wybrać. Teraz mam wszystko na jednym. Czy mogę jakoś ten wykres wybrać, żeby on inaczej mi go wyświetlał? Chyba nie. No więc to, jeśli chodzi o te rysowanie wykresów, to to różnie bywa. Launch ma to dobrze zrobione, albo King Bolen K8 można sobie wybrać, że na przykład 4 osobne wykresy albo jeden łączony. Tu jak widać jest jeden łączony. Bo przez ten pasek, zamiast zrobić 4 małe wykresy, no tu nie pomyśleli z tym interfejsem, więc to trzeba mieć na uwadze. Zawsze te tańsze, mniejsze urządzenia zawsze są czymś okupione, nie? Aczkolwiek on i tak robi bardzo dużo, tak samo S6 Elite robi bardzo dużo, jeśli chodzi o cenę do jakości. Actuation tests. Fan assembly test. Mogę sobie wentylatorami tam pokręcić. Przetestować ciśnienie paliwa. Ja tego na razie nie będę robił, ale fajnie, że to jest. EGR, solenoid. Czym jest preheating relay? Co on grzeje? Nie mam pojęcia, co on ma grzać. Ale no są jakieś tutaj testy. Ja raczej tutaj w silniku za dużo nie grzebię. Pędzę w BSI.
Także tu podgląd błędu, podgląd błędu, podgląd błędu. To jest od radia, to jest od BSI, to jest właśnie od Engine System. No więc możemy sobie tutaj od razu robić podgląd albo wejść. Zobaczymy, jak odczytuje klimatyzację ciśnienia, bo często z tym bywają problemy. Ale skoro S6 Elite był dwukierunkowy, tam pamiętacie, w lesie testowałem jakieś tam sterowanie światłami, jakimiś różnymi, nie wiem, klaksonem, więc tutaj też to pewnie będzie. Tu mamy actuation test, ok. Heating light signaling, czyli właśnie światła i sygnały. Brake light, to jest dobre, jak chcemy sobie sprawdzić hamulce, nie mamy kogoś, żeby nam nacisnął na pedał hamulca. Horn control. Zobaczmy. Tak, działa. Także jak widać jest spoko. Jak działa klakson, to inne rzeczy z mojego doświadczenia w cytrynie już wtedy na pewno wszystko działa. Co tu jeszcze chciałem w BSI pokazać wam? W BSI dane rzeczywiste, parametry, air condition. O, i tu nam czyta od razu, więc spoko. Tylko mamy na kolejną stronę. Jak przejść na kolejną stronę? Ok, tak. Ja bym chciał ciśnienia. O, 4,4 bara jest ciśnienie klimy. Włączę sobie silnik. I uruchomimy klimę. No i widzimy, rośnie. Czyli on po stronie chyba wysokiej nam to czyta. No. Czyli odczyt jest na stronie wysokiej, bo niektóre auta mają na stronie niskiej, a niektóre mają po dwóch stronach. Także zobaczcie, rośnie nam to do 10, no ta 12. To tak jak jest upał. Max do 15, ale to już nie wiem, czy 15 będzie chodziło, nie? No ale tu klima działa, widzimy? Także fajnie. Także ja jestem zadowolony ogólnie z tego K7, z jego możliwości. Co jeszcze by was ciekawiło, co wam pokazać? Może jakieś te specjalne tematy. Chyba w BSI sobie wejdziemy. Kasowanie inspekcji olejowych. O, teraz pokazuje 14,7. No to jest za dużo. To jest za dużo o te 14,8. Ja wiem, że cytryn ma 14,3, 14,4, nie? No więc te 0,4, 0,5. Ciekawe, czy da się to jakoś skalibrować. Pewnie nie. Dobra. Special function. Chyba replacement parts. Tak. Choice of maintenance schedule, czyli to jest właśnie kasowanie przebiegu i no inspekcji olejowej i przebiegu serwisowego, nie? Także ja tego nie będę klikał, żeby sobie nie rozregulować, ale to wszystko tutaj jest. Lub to jest z głównego menu, właśnie jak wejdziemy z głównego menu. End session. On nam piszczy, żebyśmy nie zapomnieli. Tu mamy tak, resety. I na przykład gdzie jest olej. Oil reset, nie? On nam się wtedy łączy z autem. Odkrywa, jaki jest auto, silnik, procedura. On sobie wyszukuje, że znajdzie mi pewnie że Citroen. A, muszę wybrać ręcznie. Citroen. Switch on ignition, czyli wyłączam silnik, daję zapłon tylko wyłącznie. Klimę sobie już wyłączę na przyszłość. No i automatycznie znalazł Citroena. Tak. No i pewnie muszę wybrać, czy w silniku, czy w BSI to jest, nie? No powiedzmy, że w BSI. Mam nadzieję, że mi nie skasuje. Że zapyta mnie, czy chcę, a ja nie chcę. Tak samo tym możemy robić hamulce tylne, elektryczne cofać. Tak, mamy maintenance, zresetuj do zera. Możemy ustawić też, żeby co ile jakby olej chciał, nie? Bo czasami można sobie wpisać, czasami wybrać. Ja mam ustawione na 8000 km, nie?
We wszystkich autach, jak mogę, ustawiam na 8000 km albo 7500 km. No i ten olej do 10 tysięcy, tak w cyklu miastowym 8-10, w autostradowo mieszanym no to 10 do 12 max, bo potem ten olej to już nie jest olej, to już się robi takie rozwalone mleko, woda, takie tematy, nie? No dobra, także tu mamy K7, podłączę jeszcze szybko S6 Elite i pokażę Wam, jakie ma opcje względem tego, nie? No, chyba jednak Wam nie pokażę. Całą zimę ten King Bolen leżał nieużywany w aucie od grudnia, już mamy maj zaraz. No i tak się chyba głęboko rozładował, że nie budzi go w ogóle, nie budzi go podłączenie do auta, ani do ładowarki. Także jeszcze spróbuję inną ładowarką w domu go podłączyć, obudzić, zobaczyć, czy on ruszy. No jak nie, no to będę musiał go rozebrać. Nie wiem, czy może ma jakiś przycisk do resetu. Także ciekawa sytuacja, ale też uznałem, że musicie o tym wiedzieć. Nie trzymajcie w aucie takich sprzęty, niezalecane. Launch, co ciekawe, działa, włączył się, zaktualizowałem go przed chwilą nawet. No, także... Tylko on jest naprawdę strasznie malutki, ma ten ekran, bo tu dookoła ekranu, zobaczcie, większość to jest po prostu czarne, a realny ekran to jest dosłownie, no, jak 3 palce, nie? Także funkcji on ma dość dużo, ale no forma jakby obudowy jest trochę przerost formy nad treścią, ale jest dożywotni, pod jedną markę, ile chcecie, ciągnięcie aktualizacji. One naprawdę dużo robią. No dobra, S6 jednak ożył, ładuje się pod ładowarką w domu. Po prostu wyładował się przez kilka miesięcy w aucie, nie trzymajcie w aucie. Ale jako bonus uznałem, że po polsku sprawdzę K7 i po polsku K8. Także jest już po aktualizacji języka. Zrobimy sobie skanowanie. Wyszukiwanie automatyczne. No ten język tak już tak widziałem, że jest taki średni. Ale dajmy mu szansę. Wiem, że wielu z Was to jest ważne. Ja uważam, że jakikolwiek skaner po polsku nie ma sensu. Ale tak. No i już, jakby to powiedzieć, nie wiem co się dzieje. Kliknę tłumaczenie. Ciekawe, na co on mi przetłumaczy. Na nic. Także szybki test to jest chyba... No właśnie, Health Report. Co? Wszystkie, zobaczcie. Tam jest po polsku, tu jest po angielsku. Tak, nie przetłumaczone, więc no... Czy chcę ten test? Nie. Skanowanie systemu. Czym się różni szybki test? No jak widzicie, tyle są warte te tłumaczenia, nie? Silnik, system, BSI nawet nie przetłumaczone. A ABS też nie jest przetłumaczony. Ciekawe, czemu niektóre są wielkimi literami, a niektóre są małymi. To też jakiś błąd. Pulpit to jest chyba po prostu dashboard, w sensie pulpit to jest chyba licznik. No więc oto tutaj no ten polski uznajmy, że jest słaby. Dalej nawet nie będę patrzył. Dobra, to jest King Bolen K8 Pro. Zobaczmy, czym w ogóle jest ta inteligentna diagnostyka. No jak ten język. A tamto tłumaczenie, może jakby był po angielsku tamten skaner, to może by tłumaczył na polski, więc sprawdzimy jeszcze tamtą funkcję, wrócimy do niego. To diagnostyka albo szybki dostęp. Zobaczymy szybki dostęp. Więc się zgadza, aczkolwiek ja mam 12.3 na kalkulatorze, ten pokazuje 12.6, także też przekłamuję. Szybki test. Tu też jest, widzicie, trochę po angielsku. Tu też jest po angielsku. No więc tak czy siak, jakbym jakichś wielkich, no silnik, system. Battery matching to było bat match, czyli nietoperz, mecz nietoperzy, coś takiego w launchu było, nietoperz mecz. Więc takie ten tłumaczenia są właśnie. Także chyba szkoda czasu, ja tu jeszcze pogrzebię, zobaczę i najwyżej wrócę do Was za chwilę. No i tu wszedłem w klimatyzację, oczywiście nazywa się to chłodzenie, można pomylić z płynem chłodniczym. To jest klimatyzacja, wybrałem wiele parametrów, on pokazuje wiele małych lub możemy zrobić połączenie na jednym wykresie. Albo właśnie cofnąć, czego nie było w K7, nie?
No ale tu głównie chodzi o sprawdzenie tego języka polskiego, którego nie polecam. Dobra, teraz znowu mamy po angielsku go i zobaczcie, tu jest coś takiego jak file i tu są nasze raporty poprzednie. Mamy raport z poprzedniej naprawy, albo mamy quick entry, czyli wejście do tego samego pojazdu na tych samych parametrach połączeniowych. Bo czasami przeskanowanie wszystkich modułów trwa już, nie wiem, 10 minut. A jak już raz mamy zapamiętane, to się od razu podłączamy szybko do tego samochodu, więc to jest fajne. To jest w Launchu, to jest w Kingbolenie, ale w Extulu tego brakowało. Ja zgłaszałem to Extulowi, żeby zrobili coś takiego. Może to kiedyś wprowadzą, nie wiem, ale no warto wiedzieć, że są takie szybkie funkcje podłączania. Już nie ma tego przycisku Translate, on był tylko jak było po polsku, więc pewnie jakby są nie do tłumaczenia, to ten Translate może coś dotłumaczy nam na polski. Nie wiem jak to działa, czy to jakaś pozostałość. No, te chińskie sprzęty są zawsze trochę niedorobione, nie? Teraz ciekawostka, zobaczcie, to jest Kingbolen K8, ale głowicę od K8 mam tutaj. A tu jest głowica od K7, którą mogą się połączyć z nią, bo jak się wejdzie w ustawienia, to tu są numery moich głowic, wszystkich przypisane do konta na mailu. Więc mogę sobie zmienić głowicę i wybrać, z czym się chcę połączyć. Na K7 tego nie ma, ale K8 w dół łączy się. Ciekawe, co nie? Dobra, jeszcze jest lanczyk. I tu mam do Aircona się podłączyłem, czyli do klimatyzacji. 5 barów odczytuje ładnie. To w ogóle jest dwukierunkowe. Co ciekawe, wcześniejsza wersja była pionowa i miała kabel z góry. Według mnie to było o wiele lepsze menu. No ale zdecydowali się zrobić takie. No tu jest więcej po szerokości, można czytać. Może dlatego. Nie wiem, czy bym wolał pionowe, czy takie, jakie jest. Ale tu są też kodowania różne. Teraz jestem w BSI. Specjalne funkcje. Learning, konfiguracja, wszystko tu jest. Także ten mały lanczyk też jest ciekawy. To jest Crider Elite 2.0. On, co ciekawe, nie ma w ogóle miejsca na raporty. On tylko może, albo jak jesteśmy do Wi-Fi podłączeni, to wysłać raport od razu. Po polsku też go nie będę sprawdzał, ale no fajny. Nie polecam, bo za te pieniądze można mieć coś lepszego. Lepiej kupić coś taniego do komórki za te 2,5 stówy powiedzmy. Kingbolena Ediac Elite. Jak coś większego z wyświetlaczem, no to już tak tego właśnie, czekam na tego Launcha 129E. To może być ciekawa wersja taka pomiędzy, wiecie, tymi wszystkimi opcjami. No ale dobra, ja się zawijam na chatę, robimy podsumowanie, kończymy ten film. A zapomniałem, że jeszcze tego trzeba pokazać. Obsługa. Tutaj sobie porównamy, co mamy. Już może nie tak szczegółowo jak ostatnio. Ok, dużo tego nie ma, ale są takie wymagane rzeczy. Kodowanie wtryskiwaczy, obsługa EGR-u, DPF-a, kasowanie inspekcji olejowych, hamulcowe tematy, odpowietrzanie ABS-u. Także no takie najważniejsze rzeczy, co są potrzebne do, wiecie, grzebania przy autach. No i tutaj też wejdźmy sobie w diagnostykę. Zrobimy sobie autosearcha szybkiego. Co ciekawe, on mi znalazł tylko jeden błąd w silniku. Wszedłem w radio, wyszedłem i nagle znalazł drugi błąd radia. Także takie ciekawe tematy. Ja te błędy sobie potem skasuję. Wejdźmy sobie w BSI, zobaczymy sobie wykresy, jak one wyglądają, bo już nawet nie pamiętam. Za dużo tych skanerów jest. Tutaj mamy dane rzeczywiste. Też dobrze czyta. Na wyświetlaczu. O, tu mamy 4. Combine. Czy nawet lepiej wyświetla niż K7 w takim razie. To jest ogólnie fajny tester, bo on jest dwukierunkowy, bo S6 zwykły nie jest dwukierunkowy, więc S6 już nie polecam. Tego S6 Elite jako najtańszy tester taki, że coś robi faktycznie dużo, polecam. K7 robi trochę więcej, ale jak widać muszą dopracować wykresy. Ja im to zgłoszę, oni to poprawią za jakiś czas. Tak samo jak w K8 zgłaszałem i po miesiącu, 2 poprawili to. No także ciekawa opcja. Cenowo wszystko zależy jak to wychodzi, wiecie, co się najbardziej opłaca w danym dniu, w danym miesiącu, na to jest promocja, na to są kupony, więc to też tak, wiecie, trzeba sobie dobrać pod siebie, nie? No, ale tu mamy zdecydowanie mniej no tych resetów. I może jeszcze dla porównania Xtool. Najgłupszy w Xtoolu jest to, że właśnie trzeba cały czas mieć internet do Citroena.
Więc bez internetu po prostu wykrzacza się od razu, nie działa w trybie offline, więc to jest męczące. Kiedyś chciałem przez las sobie przejechać, zrobić jazdę testową, nie da się tego używać. Do Volkswagena nie trzeba mieć internetu, ale no niestety do Citroena, jeszcze jakichś kilku innych marek, niestety trzeba. Xtool też buduje pełną mapę topologii, to trochę wkurza, bo to długo trwa, a to też jest dobre przy diagnostyce, jak nam jakiś linia kan siądzie, to widzimy, który kan nam siadł, nie? No i też widzimy, co jest z czym połączone, co czym steruje, nie? Więc to może być plus dla niektórych, no ale akurat skanowanie każdego tego i Xtool nie pamiętał ostatnim razem, że już ten auto kiedyś skanowałem, więc nie ma tego szybkiego powrotu do danej konfiguracji auta, tylko za każdym razem do pracy na co dzień w warsztacie strasznie może być to frustrujące, bo skan trwa naprawdę w Passacie w ogóle jakimś, jak jest tych systemów ponad 100, to 10 minut trwa. No i tutaj jak już mamy mapę zbudowaną, na szaro są brakujące moduły, z błędem są na pomarańczowo, nie? Tutaj mamy napisane, możemy też wejść w listę i mamy to w formie listy. Ja już to pokazywałem w jakimś tam filmie. Język polski w tym nawet nie będę przemieniał, bo to szkoda czasu. Jakąś diagnostykę ja i dodali, o ciekawe. A se kliknę. Dobra, zobaczmy. Jakieś czaty, dobra, nie mamy na to czasu, ale ciekawe. Co ja chciałem wam pokazać? Już się zgubiłem. A, chcę wejść w tą BSI. Weźmy w topologię. BSI, diagnozuj BSI. BSI widzicie, to zarządza wszystkim. Live data. I tu mi się kojarzy, że Xtool źle wyświetlał ciśnienie klimy. Porównajmy to sobie. Tak, widzicie? Refrigerant pressure 61 barów. Tam nie było 61 barów. Może jakby przesunąć przecinek do 6 barów, to by się bardziej zgadzało. Ale on może też czytać po prostu złe miejsce. Złe miejsce, jeśli chodzi o bity w sterowniku silnika. A, włączę tą klimę. No tam wcześniej to działało do 12 barów. Jak widać, to w ogóle jeszcze spada. Czyli nam ciśnienie rośnie, bo ja właśnie klimę odpaliłem, a tutaj spada, więc no tak to właśnie jest z tymi testerami. Jeden działa dobrze, drugi czasami pokazuje głupoty. Xtool potrafi być naprawdę dobry, on czyta piny immobilizerów, w niektórych autach jest o wiele lepszy niż nawet Launch, nie? No ale w tym przypadku akurat, jak widać, nie sprawdza się. Dobra, to tylko tak jako ciekawostkę chciałem wam pokazać. No, tu jeszcze na polski zmieniłem Launcha i co ciekawe, były do pobrania aktualizacje i wczoraj po angielsku i dzisiaj po polsku, mimo że on jest przedawniony, także ciekawe. Ciekawe, czy on się zaktualizował, czy jakiś błąd, czy tylko po prostu pobrał językowe paczki. No nie wiem. Podłączyłem i zobaczymy sobie dla porównania jeszcze, jak już wszystkie testery, no to praktycznie wszystkie. No, to ciekawe, popraw tłumaczenia. Okej. Mogę ciekawe, możemy tutaj sobie zmieniać. Dobry, ciekawe. Zrobię wybór systemu. Skanowanie systemu to chyba po prostu skanowanie listy wszystkich zainstalowanych systemów w aucie, a szybki test to są wszystkie systemy w aucie, chyba z angielskiego. No nie wiem, ja po polsku tego nie będę używał, ale pokażę wam dla porównania po prostu jak wygląda interfejs, no i to poprawianie tłumaczenia, fajna opcja, to jest plus. Wtedy możemy mieć wpływ na to, jak to urządzenie wygląda, nie? Launch ma najbardziej prosty, trochę trzeba się nauczyć, ten system jakby nie jest tak graficzny jak King Bolen może, ale według mnie jest o wiele lepszy. Ja preferuję Launcha zawsze i wszędzie. Jakbym miał mieć jedyny tester i skaner, no to jest Launch, nie? Najtańszy Launch jaki chcecie, bezprzewodowy, przewodowy, Pro Elite na kablu może być, on wtedy ma funkcję DOIP po kablu, albo właśnie CERPEK. No, Launch ma jedyny minus, duża głowica. Natomiast jest Launch Pro, wersja 5.0
z małą głowiczką taką, więc ja może będę go miał w przyszłym miesiącu, więc też czekam na niego, wy czekajcie na testy. Teraz w te lato będzie dużo testerów samochodowych. No i tu w liście klimatyzacji od razu mamy parametry. Mogę wziąć wykres. Wszystkie rzeczy nie pokażę na wykresie. Albo gdzieś tu też jest dostosuj, chyba że 4 na jednym wykresie. I tu też gdzieś było, że mogę sobie wybrać, ile chcę tego mieć, tych danych tutaj, nie? Tylko po polsku ciężko to znaleźć, lepiej to po angielsku się obsługuje. No ale tak to z grubsza wygląda. No i teraz po angielsku mam coś tak jak Diagnostic History. O, tu akurat nie mam Quick Accessu, bo nie robiłem skanu. Po angielsku chyba. No, da się szybko wejść w auto dane, które mieliśmy i po prostu szybko w nie wejść. Bez kolejnego skanowania, tak jak Xtoolem, nie? Które trwało naprawdę długo. Ostatnia ciekawostka. Po angielsku też jest text correction, że możemy coś tutaj zmienić. A zgłoszę zmianę z air condition na air conditioning. Niech mają. Dobra, patrzcie ile tego jest, z czego 2 na telefon nawet nie pokazałem dzisiaj. Podsumowanie sobie zrobimy, który jest dla kogo, w jakiej kolejności, co ja uważam. Najtańszy, najlepszy, King Bolen Ediac Elite do telefonu. Za około, powiedzmy, rzucę cenami przedział, to się zmienia. On kiedyś był poniżej 200-180 zł, teraz jest za 2,5 stówy. Wszystko zależy od kursu dolara, popytu, podaży, wiecie. To jest na telefon. Troszeczkę bardziej zaawansowany jest Xtool A30M. To jest najlepszy, najtańszy, najwięcej oferujący, tylko trzeba się przemęczyć na telefonie. Nie mam urządzenia, coś za coś. Jest fajnym etui. Xtool niestety przychodzi w pudełku plastikowo-kartonowym, więc tego etui na później nie ma. No więc to jest mój taki dla początkujących, żeby w ogóle zacząć przygodę, zobaczyć czy umiecie, czy zadziała z waszym autem, bo też nie z każdym autem to działa. Najtańszy, najlepszy. Później trochę bardziej zaawansowany Xtool. Wymaga internetu. Ja tak mam podejście mieszane. No nie wiem, ale jest. Tak. To jest do K7. Teraz tak. Albo dedykowany do waszej marki Launch, taki mały. Ja akurat mam do Citroena Peugeota. Lub uniwersalny, najtańszy do wszystkich marek, prosty, mało tych resetów. Jak widzicie, ma trochę mniej resetów niż resztę. To są te resety, że tak powiem, najpotrzebniejsze i podstawowe. To jest King Bolen S6 Elite. Nie mylić go ze zwykłym S6 bezprzewodowym, bo S6 bezprzewodowy, ja już go nie mam. On jest, nie jest dwukierunkowy, ten jest dwukierunkowy. Jeśli chcecie coś troszeczkę bardziej droższego, minimalnie, no to wtedy wychodzi King Bolen K7. Ma trochę więcej resetów, widzieliście dzisiaj testy ze stajni King Bolena, więc dożywotnie aktualizacje za darmo, dożywotnie K8 Pro też ma dożywotnie aktualizację za darmo, ale on już jest cenowo wyżej. Czy warto między K7 wejść na K8? Jeśli macie kasę, według mnie warto. Większy wyświetlacz, lepiej dopracowany, no trochę więcej może ma funkcji. Według mnie troszeczkę warto. Natomiast jeśli macie mieć jeden jedyny tester do warsztatu, no to z tym King Bolenem czasami bywa różnie. Pomiędzy cenowo za K7 jest Launch. To jest CRP 919 Bluetooth. Tylko. Minusem jest głowica. Duża głowica. King Boleny mają głowice takie małe, więc to jest plus, to jest wygodniejsze po prostu. Natomiast Launch ma lepiej rozpisane procedury. Kiedyś King Bolenem nie mogłem pompy ABS-u odpowietrzyć czy wysterować w cytrynie. Później napisałem do nich, miesiąc później już to było możliwe, dodali procedurę, no ale kiedyś tego nie było po prostu akurat, więc musiałem sobie radzić Launchem. Więc jak macie mieć jeden tester, to ja bym postawił na Launcha albo Autela. Ja Autela nie testowałem za dużo, chętnie przetestuję, także to jest taka topka. Na drugim miejscu jest King Bolen, on jest na bazie ThinkScana. ThinkScana też kiedyś testowałem, ale on jest troszeczkę gorzej dopracowany według mnie i graficznie, i software'owo, ale procedury są te same. Xtool to też taki trochę wynalazek. On jest dość ciekawy, ma 3 lata update'u, Launch ma 2 lata, te są dożywotnio. Natomiast Xtool robi czasami dziwne rzeczy, typu takie bardziej zaawansowane.
kodowanie, zgrywanie EPROMów, programowanie, czytanie pinów IMMO. No więc jakbym miał mieć launcha i dodatkowy, to miałbym launcha i bym nie wybrał King Bolena, tylko jako dodatkowy wziąłbym Extula. Miałbym launcha i Extula, nie? Więc najtańszy, najlepszy, uniwersalny King Bolen to też taki najtańszy, w miarę dobry. Jeśli chcecie troszeczkę lepszy, ale ze King Bolena, no to K7. Jeśli z launcha, no to ja bym wziął launcha. Później można myśleć nad K8, nie? On jest troszeczkę droższy niż ten launch, no ale ma też troszeczkę inne możliwości. Extool, tak trochę poza kategorią, jako dodatkowy sprzęt, jakbym ja jedynie Extoola nie chciał mieć samego. Nie pracuję bez internetu, potrafi to być męczące, wkurzające. Launch z moim Citroenem działa normalnie bez internetu, czyli w trybie offline, nie? Walizki. Launch ma najlepsze walizki, ale potrafią być duże. King Bolen też ma dość dużą, ale no to taka walizka jest trochę tańsza. Czuć, że jest po prostu tańsza. Nie jest tak dobrze wykonana jak launchowa. Pokrowce. ThinkScan, King Bolen ma tego typu pokrowce. Praktyczne. Nie są tak wytrzymałe, ale łatwiej to wozić w aucie. No i co? Walizki od Extula. No pójdę wam pokażę, jak wygląda. No, też taki dość tani plastik, plus za metalowe klamry, natomiast kojarzy się tak średnio, natomiast w tej cenie za te pieniądze na 3 lata mamy update. Extool oferuje najwięcej teoretycznie, więc taka jest teoria, praktyka, no to sami widzieliście. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Minusem też Extoola jest to, że głowica jest luźna, nie ma gdzie ją przyczepić, nie ma gdzie ją schować, musimy jej pilnować. Tak samo z K7, no to też jest wkurzający problem, nie? No więc to trzeba przemyśleć. Tak samo z lunchem, chociaż ta głowica jest tak duża, że ciężko ją zostawić u klienta w aucie, czy zgubić. Dla niektórych wielkość tej głowicy może być plusem. Także sami musicie zdecydować, piszcie komentarze, co pominąłem, co mogłem jeszcze zrobić, sprawdzić innego lepiej, jakie są inne testery na rynku, co wy polecacie, co wy używacie. No wasze pytania, pomysły na przyszłe filmy. I teraz tak, ja teraz ten film publikuję, jest 22.04.2026 roku. Do piątku, czyli do 25 jest promocja, są jeszcze niższe ceny na King Boleny i launche na platformie AliExpress. Od maja mają jakieś opłaty nowe na platformie AliExpress, na sklepy, więc ceny wzrosną. Czy to prawda? Nie wiem, tak powiedział mi zespół marketingowy. Także jeśli chcecie coś kupić i się zastanawialiście od jakiegoś czasu, to może warto to przemyśleć. Natomiast nie kupujcie pod wpływem filmu, nie napalajcie się, nie chcę, żebyście robili nieprzemyślane zakupy. Ja po prostu wam pokazuję, co jest możliwe. Mój punkt widzenia na temat, na sytuację. Wiem, że nie każdy ma dostęp do tylu testerów, żeby je sobie sprawdzić, przetestować. Jeśli wy byście potrzebowali sobie któryś z tych testerów sprawdzić, przetestować, napiszcie do mnie maila. Postaram wam się podpowiedzieć, pomóc, dobrać tester, albo nawet wyślę wam na testy jakiś tester, jeśli będę miał go na stanie, nie? No dobra, czekam na wasze komentarze. Zapraszam was też na grupę Rzeźbiarnia, gdzie sobie pomagamy w różne tematy techniczne, motoryzacyjne, a też zwykłe, ogólne. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! Może śmiać lubi z ostro skradami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.